Jedyny taki teleturniej, w którym sprawdzimy, czy jesteście podatni na manipulację mediów oraz elit. Źródła informacji, z których pochodzą prawidłowe odpowiedzi, to blogi, kanały YouTube oraz profile na Facebooku powiązane z szeroko pojętym foliarstwem. Reszta odpowiedzi została wymyślona. Są 3 typy pytań. ABCD, gdzie każdy ma swoją szansę nagradzaną kolejno po 5, 3 i 1 punktów. Familiada, gdzie macie 12 szans na odgadnięcie jednej z 6 odpowiedzi na tablicy za 2 punkty. Lub bonusowa odpowiedź za 6. Oraz The Price is Right, gdzie wygrywa osoba, która trafi najbliżej za 3 punkty. Ale najpierw poznajmy uczestników. Kim jesteś? Czy chcesz coś o sobie opowiedzieć? Nie, chyba nic nie powiem. My name is Malenia, Blade of Miquella, Nie! and I never know defeat. Jestem białym człowiekiem mongolskiego pochodzenia i nienawidzę tego kurwa kraju. Tak trzymać. Co zrobisz z wygraną? A jest jakaś wygrana? Co mam powiedzieć? No, że przeznaczę na dzieci w Donbasie? Kupię sobie pół litra Jacka Danielsa. Wow. Całą nagrodę donatuję dla Hamasu. Okej. Niech żyje wolna Palestyna. Co sprawia, że otwierasz rano oczy? Mięśnie. Strach. Ja rano nie wstaję. Pytanie numer 1. Co najmniej 2 współpracują z rządem Stanów Zjednoczonych. Czy są to A. Szczepy Komuniści. rozwiniętego o sztuczną inteligencję wirusa Marburg? Czy są to B. Żywe okazy nie. E.T.? Czy są to C. Platony podróżników w czasie? Czy są to D. Podziemne, ukryte państwa? Stein! To muszą być szczepy rozwiniętego, a o sztuczną inteligencję wirusa Marburg. Ja jestem 100% pewien. Jesteś pewien. Dobrze. Tak. Jest to niestety niepoprawna odpowiedź. Kurczę, kurwa. Waham się pomiędzy B i D, ale patrząc na to, jak schizo są ci ludzie, myślę, że B. Jest to poprawna odpowiedź. Hell yeah! Otrzymujesz 3 punkty. Pytanie numer 2. Również jest to jedna odpowiedź na 2 pytanie. Czym są stadiony piłkarskie? Są A. Stacjami dokowania i tankowania UFO? B. Awaryjnymi zasilaczami hologramu na niebie? C. Punktami pompowania energii w satanistycznym rytuale? D. Miejscami, gdzie spotykają się światowe elity. Sobel i Melik. Ja nie wiem, czy to jest poprawna odpowiedź, ale myślę, że muszę odpowiedzieć C, bo jest beka trochę. Sobel, jest to poprawna odpowiedź. No fucking way! Jezus, musicie go kurna zatrzymać. Hop się rozkręcił. Pytanie numer 3. To pytanie typu familiada. A więc po wciśnięciu przycisku, który odbywa się teraz, Wait, what? Oh, fuck you. decydujecie jedynie o kolejności. Czym są kratery na Księżycu? 6 odpowiedzi? Medyk. Wyrzutniami rakiet balistycznych. Wyrzutniami rakiet balistycznych. Sprawdzamy. Niestety nie ma takiej odpowiedzi na tablicy. Sobel, czym są kratery na Księżycu? Wejście do bazy. Jest to poprawna odpowiedź. Wlotami, drzwiami dla ufolutków. Hell yeah. Wow. Przysługuję ci w takim razie 2 punkty. Jak to kurna, Sobel jedzie zawzięcie. Stalin, twoja kolej. A pozostałości po wybuchach zostawionych przez nazistów. Jest taka odpowiedź na mapie. Aczkolwiek pomyliłeś się w ostatnim przez Rosję. Kurwa! Jedno i to samo! Jak Dobrze, mogłeś nie dobrze, wiedzieć, jest. że to Putin rakiety tam wysłał? Tak, to jest zaliczone oczywiście, bo chodzi o pozostałości po wybuchach atomowych, tak. Medyk, twoja kolej. Trastery, dzięki któremu księżyc się rusza. Teraz 4 silniki. No, niestety znowu nie trafiona odpowiedź. Scheissen, Sobel, twoja kolej. Okej, moja odpowiedź to dziury w serze. Dziury w serze. Dziury jak w serze. Nie wiem, kurwa. Dziury na Księżycu to dziury jak w serze. Zajebiście. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Nie ma księżyca. Nie ma Księżyca? Tak. Zgadłeś bonusową odpowiedź. Gratulacje. Księżyc to hologram. Dobrze, kurna, to grubo polecieliście w tej rundzie. Wracamy do medyka. Pozostałości po wykopaliskach ludzkich. Kopalniach. Tak. No dobra, prawie że, ale ja bym to zaliczył, tak, jako że ruiny starych właśnie miast. Tak, masz 2 punkty, medyk, walczyłeś. Już niewiele zostało do zgadnięcia. Sobel. No to ja mówię, że naklejki.
Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Stalin. Chyba wypalenia po zaćmieniu słońca. Pozostałości po wypalenia. Wypalenia po zaćmieniu słońca. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Odpowiedzi, które mamy na tablicy to ruinami miast, pozostałościami po bombach atomowych, na przykład wystrzelonych przez Rosję, wlotami, drzwiami dla ufolutków, zbiornikami na wodę lub po wodzie, Serio? What the heck? odbiciem ziemi, odbiciem A kontynentu, myślałem o tym! Fajnie. O, see? nie ma kraterów na Księżycu, Nie ma Nie ma księżyca. nie ma Księżyca, Księżyc to hologram i ostatnia bonusowa odpowiedź, Księżyc to chmura gazowa. Okej. Dostaliśmy też fun fact na dzisiaj od jednego z facebookowych komentatorów. Księżyc jest pusty w środku, po uderzeniu w niego dzwoni przez długi czas jak pusty dzwon. Okej. A my jedziemy z pytaniem numer 4. Jest to pytanie, do którego dołączam zdjęcie. Co przedstawia ta starożytna rzeźba? A. Wózki, których używano przy budowie piramid. B. Starożytną hulajnogę elektryczną. C. Antyczną zaginioną kolej w Indiach. I D. Kosmitę pokazującego ludziom rydwan. Mamy to Stalin i Medic. Panie Comrade, jaką typujesz odpowiedź? Oczywiście, że C. Nie ma innej opcji. Jest to niestety niepoprawna odpowiedź. Ta. Admiral Medic. B. B. Starożytną hulajnogę elektryczną. Już używał D. Jest to poprawna Wydaje mi odpowiedź. się, że to jest... What the fuck? Ci ludzie nie mają wyobraźni nawet. To jest... Ja mam wrażenie, że jak na foliarstwo to jest zbyt jakby grounded, nie? No. Zbyt bliskie reality. Coś tu nie gra. Pytanie numer 5. Czym są witraże, które można znaleźć m.in. w kościołach? Czy są to A. Oczami aniołów, które czuwają nad obecnym w środku ludem? W sensie w środku, że w kościele? Są B. Megatronami kumulującymi... Spokojnie, kończę dalej. Stalin oraz Medic. Jak Co widzę powiesz? Watykan, to aż trzeba odpowiedzieć. D. D. Nie trzeba. Da. Nie jest to poprawna odpowiedź. Wcześniej było tak grounded, to teraz what? Widzę, że tylko źródłem twojej wiedzy są komentarze i blogi i YouTube. Medic, ty jesteś drugi. B. Megatronami kumulującymi energię z eteru. Cokolwiek to znaczy. Muszę ci powiedzieć, że jest to poprawna odpowiedź. Okej. Aha. Makes perfect sense. Ja już nie odpowiadam, to nie ma sensu. Ja A nie więc rozumiem. nie kumulowałeś nigdy energii Skiliście. megatonowej? Pytanie numer 6 to pytanie z serii The Price is Right, czyli każdy z was ma szansę wykazać się w odpowiedzi. Pytanie brzmi: ile kontynentów znajduje się na Ziemi? Kto będzie bliżej odpowiedzi, ten wygrywa. Macie 15 sekund na naradę ze wewnętrznym sobą i z trzecim okiem. Wasze odpowiedzi to Sobel 13,5 kontynentów, Fuck. Stalin 12 kontynentów, Medic nieskończoność kontynentów. Są za ścianą lodu. Ty poleciał. Ilość kontynentów na Ziemi jest policzalna, jak się okazuje. Jest to 178. Czekaj, to Sobel wygrywa. Tak. 1,5 kontynenta. 13,5 kontynenta. Pół kontynenta, panowie, wygrało. Dobra, pytanie numer 7. Jest to pytanie, do którego potrzebny jest film. Zobaczmy więc najpierw krótki film, a potem zostanie zadane pytanie. To przecież Krzysztof Kolumb. Nie, ja wiem co to jest. Jest, Jest to filmik przedstawiający wydarzenie historyczne pod tytułem Twój stary i twój wujek pojechali na ryby. Co zostało zaplanowane przez Kabałę oraz zapowiedziane na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992? A. Tsunami Oceanu Indyjskiego z 2004. B. Zejście Antychrysta na Ziemię. C. COVID-19.
czy D. Wojna Rosji z Ukrainą? Sobel i Medyk. Dobrze, Sobel, jaką Czekaj. odpowiedź? Okej, Zanim zejście Antychrysta na ziemię brzmi trochę made up. Jakbyś zobaczył ten filmik i to wymyślił, więc ja myślę, że COVID-19 jest to moja ostateczna odpowiedź. Twoja odpowiedź jest poprawną odpowiedzią. Holy shit! Ja wiedziałem, że te czarne demony tam latające to jest przecież koronawirus. Jak w pysk strzelił. Pytanie numer 8. Standardowe pytanie ABCD. Etymologia słowa apteka bierze się od A. Łacińskiego abdera, czyli miasto w południowej Tracji. B. Greckiego apoteke, czyli skład lub magazyn. Od C. Łacińskiego pathetise, czyli boleśnie. Czy D. Od greckiego farmakia, czyli czary i trucizna. Stalin, jesteś pierwszy. Co proponujesz? Chcę znowu odpowiedzieć. Myślałem o C bardzo, ale ostatnio było C. Więc ja mówię. Nie no, to w takim razie musi być D. No nie ma chuja, ale będzie C znowu. Ale nie obchodzi mnie to w sumie, więc daję C. Ostateczna Od odpowiedź. pathetise, czyli boleśnie. Co takiego cię boli w aptece? No jak, przecież oni tam nie składują żadnych tych leków, tylko rzeczy, które mają na ciebie źle wpłynąć. Tylko czosnek Przecież to jest Big Pharma, wiadomo. Tylko czosnek i woda mogą cię uleczyć, a nie te śledztwa, mi wszystko sprzedają. Prawda, wodzionka najlepsza wszystkich śląskich zupów. No. Niestety C to nie jest prawna odpowiedź. Wiesz co jest słabe, że miałem odpowiedzieć to samo i teraz nie wiem co zrobić. Sobel. Eee, 10 sekund. myślę... Dobra, no to... W takim razie D. D. Od greckiego farmakia. D to prawidłowa odpowiedź. Ale bierzecie teraz L. Ale No. mnie teraz bierze. Poleciał do przodu. 8-8-21, kurna. Musicie z Medic stanie jakąś koalicję zrobić. Jestem prawdziwym foliarzem. No, ale mnie dupa boli, miałem ten D dać. Tak w ostatnim momencie zmieniłem na te C. Dobra. Mamy pytanie numer 9. I jest to wasz ulubiony typ pytania. Familiada. Jest to wyjątkowo ciężka familiada. Pytanie brzmi. Do czego przed ostatnim resetem służyły dzwony? O kurwa. Jako instrument albo, nie wiem, Jako narzędzie instrument. wydające dźwięk, coś w tym stylu. Narzędzie wydające dźwięk służyło jako narzędzie wydające dźwięk. No Nie, to jest, instrument, no. nie mamy takiej odpowiedzi na tablicy. Fuck. Wiedziałem, że dzwony to są tak naprawdę pojazdy kosmitów. Medyk. Pytanie przyszli do ciebie. Do podróży kosmicznej, jak Diglokę. Do podróży kosmicznej. Nie ma niestety takiej odpowiedzi. Do indykowania zanurzania się i ponownego powrotu Atlantydy. Ulubiona odpowiedź, niestety nie ma takiej w tablicy. No, ciężko. Sobal. Do komunikowania się z istotami wyższymi. Jest taka odpowiedź, pojawiła się na tablicy. Przechodzimy dalej, medyk. Do kastracji. Okej, to było całkiem unhinged. Nie ma takiej odpowiedzi niestety. Do rozmawiania z zmarłymi. No nie, no medyk już podał do komunikacji z wyższymi istotami, znaczy Sobel. To już uznajemy to za to samo. Błąd zmarłego, Deadringer, jako źródło transportu. Nie ma takiej odpowiedzi. Shit. Medyk. Czego służyły dzwony przed resetem? Zastanów się, dzwony, wyobraź sobie dzwon. No. Czego ci może służyć dzwon? Czym jest w ogóle reset? Jako O, granaty. bracie. Explosive. Tylko granaty. Bronie wojny. Broń. Strzelasz z dzwona. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Odpowiedzieliśmy tylko jedno. No, mówiłem Dobra, cięższe. do ściągania kosmitów na Ziemię. Nie wiem, pomoc przy lądowaniu, czy a nie inne rzeczy. Niestety nie. Jako metoda, nie wiem, jako teleport. No nie what? Ja to nie miałem ja powiedzieć! Fuck off! Jak ty teraz punkt dostaniesz, to nie śwituję. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Do hodowli zwierząt. Okej. Nie On jest to to jest- taka zła odpowiedź. Aczkolwiek punktu za nią niestety nie dostaniesz. Kurwa, do tworzenia monet. Nie ma takiej odpowiedzi. Zerknijmy sobie na odpowiedzi, jakie mamy na tablicy. Dzwony służyły do numer 1 do komunikacji lub jako anteny, co zgadliście. Numer 2 do diagnozowania chorób, Celu. Numer Jak 3 mogłem o tym nie pomyśleć? do uzdatniania wody do picia
Pod rezonansem woda przybiera dobry kształt. Numer 4. Do generowania i przechowywania prądu. Numer 5. What? Do hipnotyzowania. Otrzymywania dobrego samopoczucia lub zdrowia. I ostatnie. Do przemiany energii i zamiany złej energii w dobrą. W szkołach tego nie uczą. Mam nadzieję, że wygrany w tym turnieju to tak naprawdę przegrany nie dostaje nagrody. A spadnie na mnie kowa. No, Wielki Bo głupie plot jest. twist. Wielki plot twist tego turnieju. Pytanie numer 10 brzmi. Czym jest widoczne na zdjęciu wgłębienie w Marsie? A. Opadłymi pozostałościami po pierścieniu, który dawniej posiadał Mars. B. Rysą po odlatującym statku kosmicznym. C. Opuszczonym marsjańskim kamieniołomem. Czy D. Zniszczeniami po starożytnych wojnach pomiędzy Marsem a Jowiszem? Start. Staringu. Chciałbyś może wygrać wakacje na Marsie? No macie? Aha. I są współpracować z kolonistami wysłanymi przez NASA? Przez Ilonka. Nie, absolutnie nie. Dobrze. Wolę na Saturn. Tam są ukraińscy koloniści. W takim razie odpowiedź. Którą? Marsjański kamieniołom. Przez jaki kamieniołom. Jest to niestety odpowiedź niepoprawna. Odpowiedź A. Pozostałościami po pierścieniu, który dawniej posiadał Mars. Nie jest to poprawna odpowiedź. Przechodzimy do medyka. 50-50. D. D. Zniszczeniami po starożytnych wojnach między Marsem a Jowiszem. Nie jest to poprawna odpowiedź. What? Ta rysa jest rysą po odlatującym statku kosmicznym. Cool, I guess. Pytanie numer 11. Kim jest Hillary Clinton? A. Kolejnym wcieleniem po reinkarnacji Marii Skłodowskiej-Curie. B. Dzieckiem Anunnaki. C. Robotem. Czy D. Reptylianinem? Start. Myk. Dymy. Co proponujesz? B. Dzieckiem Fuck. Anunnaki? Tak. Też bym tu dał for the Nicole. Medyk, muszę ci poinformować, że nie jest to poprawna odpowiedź. Sobel, co ty na to? Ja myślę, że robotem jest Sleepy Joe, a Hillary Clinton jest odpowiedzią D, reptylianinem. Z grubej ruły, tak zwanej. Nie ma, jest to poprawna odpowiedź niestety. Oh my god. Dobra, zawsze byłem na C. A brzmi sensowniej, ale chuj, C. C? Z robotem? Tak. Jest to poprawna odpowiedź. Holy fuck. Pytanie 12 to pytanie z serii The Price is Right. Pytanie brzmi: Ile? Hmm, 13. W Darknecie opublikowano zdjęcia zrobione z jednego z ukrytych kontynentów. Brazylia. Położonego między Australią a Antarktydą. I don't want to go to Brasilia. Co można znaleźć na tym kontynencie? Odpowiedź A. Dinozaury. Odpowiedź B. Centrum operacji Szarego Papieża. Jeden z 3 gigantycznych projektorów, który wykorzystuje się do wyświetlania sztucznego nieba. Czy odpowiedź D. Olbrzymich ludzi przypominających małpy, dysponujących niesamowitymi technologiami. Odpowiedź B i ten szary papież jest evil. Szary Papież to jest najpotężniejsza osoba na świecie, jeżeli śledzisz grupkę. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Nie ma w Brazylii. Wyjechał już? O. Musi mieć, wiesz, w Brazylii nie ma internetu tak dobrego, żeby mógł zarządzać światem. C. 3, 1. Projektor. Który? Medyk. Nie jest to poprawna odpowiedź. Wow. Stalin. Serio, wielkie małpy albo dinozaury? Ja myślę, że jedna odpowiedź aż woła ciebie. Patrzy się na ciebie i mówi: wybierz mnie. Nie zawiodę publiczności. Odpowiedź A. Dinozaury. Tak. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Przedstawię wam zdjęcia, cudzysłów oczywiście, z tamtego kontynentu. Numer 1, Ale to jest... numer 2, To są te ludzie małpy, tak? numer 3, Ja tą grupę uwielbiam. What the fuck? numer To jest 4. AI generated, nie? No jak ciur przecież. Numer 5, Wiesz, to jest To jest dinozaur. 6 Steve. i numer 7. Też mi się wydaje, że to bardziej przypomina dinozaury.
Pytanie 14. Papież Franciszek jest jezuitą i głosi, że a. Biblia nie zawiera faktów, b. Jezuici są zakonem stojących najdalej od prawdy, c. Jezus i Antychryst to ta sama osoba, czy d. Jego Bogiem jest Lucyfer. A. Medyk. Biblia nie zawiera. Niestety nie jest to poprawna odpowiedź. To się musiało przesłyszeć. Sobel, co ty proponujesz, że mówi papież Franciszek? A, ja myślę, że jest satanistą i że odpowiedź D. Jego Bogiem jest Lucyfer. Ding, ding, ding. Jest to poprawna odpowiedź. No przecież wiem, że tak mówi. Słyszałem sam. Na własne uszy. Plus 3 punkty. Ja nie wiem jak to sobie robi, nie? No, Jest to po prostu największym foliarzem, najlepszym. Sła Dev Grips. Nie chodzi do kościoła. Pytanie 15 to pytanie typu familiada. Co znajduje się na Antarktydzie? Medyk i Stalin. Dobra, Medyk, co proponujesz na start? Baza nazistów. Poprawna odpowiedź? Czwarta Rzesza lubi sprzęt wojskowy. No to wiem, to jest bardzo... To jest To jest zbyt kanon. popularne. To jest kanon. Na Antarktydzie znajduje się Australia. Australia. Nie ma takiej, niestety, odpowiedzi. Ciule się nie znają. Znajdują się tam stróże graniczni, którzy nie pozwalają nam przejść dalej do nowych kontynentów. Czy mógłbyś ich lepiej opisać? No mają outposty i jest wojsko. Nie jest to poprawna odpowiedź. Fuck. A Medyk, wracamy do ciebie. Co jest na Antarktydzie? Boże Królestwo. Boże Królestwo. Jesus Jest Christ. taka odpowiedź. Wejście do nieba i jest to odpowiedź bonusowa. Stróże szarego papieża. Niestety nie mamy takiej odpowiedzi. Znajduje się tam granica płaskiej ziemi. Kończy się dysk i tak woda leci w dół. Do jakiegoś wojna. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Płaska ziemia już jest passé. Medyk, więc znowu twoja kolej. Antarktyda nie istnieje. Dobry strzał, solidny, ale niestety to nie tym razem. Dobra, to jest ostatnia runda, czy przedostatnia? Przed. Dobra. A na Antarktydzie nie ma śniegu. Co jest na Antarktydzie? Nie ma śniegu. No tak, to jest moja odpowiedź, Trzymam się tego. No niestety nie ma takiej odpowiedzi. Co jest w moim domu? Nie ma kakałka. Ale, Na Antarktydzie znajdują się dinozaury. Shit. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Silniki planety. Silniki planety. Kurde. Ej, to jest dobry strzał w sumie. No nie, jest to chyba teraz zbyt daleko. Nie mogę tego zaliczyć. no dobra, no to... Porąbane. Na Antarktydzie masz tą wynurzoną Atlantydę, która jest tam trzymana w Jest woli. to poprawna odpowiedź. Kurwa! Pod warstwą lodu Easy, no. znajduje się Atlantyda. Ale że gdzie, że tak na przykład na jednym rogu czy coś? Pod warstwą lodu. Aha, no dobra, nie? Sobel, ostatnia kolejka. Czy coś ustrzelisz? Znajdują się tam wrota do piekieł. Bo piekło jest zimne tak naprawdę. No niestety. Jakby medyk nie powiedział wejście do nieba, to może bym pomyślał, ale niestety nie. Odpowiedzi, które znajdują się jako tablica to: numer 1. Obce zamasłane cywilizacje. Numer 2. To było proste. Tunel, wejście do ziemi wewnętrznej. Numer 3. No tak. Giganci. Też w miarę proste, Fire myślałem. Giant. Numer 4. Więzienie upadłych aniołów. Numer 5. Czwarta Rzesza. I numer 6. Atlantyda. Został dostarczony również tutaj fun fact. W styczniu 1956 admirał Byrd poprowadził ekspedycję na Antarktydę. W tej wyprawie on i jego załoga przeniknęli 2300 mil do środka Ziemi. Ciekawe. To nieźle. Pytanie 16. Ostatnie pytanie w dzisiejszym teleturnieju. Co prawda nadal jest ono na 5 punktów, ale ono zdecyduje, czy ustabilizują się wasze pozycje, czy coś się zmieni. Pytanie 16 brzmi: co robią przedstawione na zdjęciu osoby? A. Słuchają przekazu tajemniczego głosu z obeliska. B. Decydują o przebiegu trwających wojen. C. Nadają przez słup informacji dane na planety, z których pochodzą. Czy D. Testują technologię odporności na sygnał 5G. Czas, start.
Dobrze, Sztelingo, chciałeś się zrecoverować. Zawsze rzucałem w C, nie? Celowałem w C i nigdy to nie wychodziło. I raz chciałem dać D i by to wyszło, a tego nie zrobiłem, więc teraz nie popełnię tego błędu. Ja wiem, że oni testowali technologię odporności na sygnał 5G. Jest to odpowiedź niepoprawna. Ja myślę, że decydują oni o przebiegu trwającej wojen. My widzimy tam Bidena na pewno wśród tych ludzi. Widzimy jakiegoś gościa na wózku. Nie wiem kto to jest, ale wiem, że jest Joe Biden. No Sleepy Joe tam jest. Sleepy Joe. Czy Sleepy Joe decyduje o przebiegu trwających wojen? Niestety nie. C. Nadają przez subinformacji dane na planety, z których pochodzą. Nie jest to poprawna odpowiedź. Oni słuchają przekazu tajemniczego głosu z obeliska. To było zbyt Ciekawe. obvious, mam wrażenie. No. No. Zardoz A teraz. speaks to you. His chosen ones, Zardoz your God, gave you the gift of the gun. The gun is good. Penis is evil. Go forth and kill. Zardoz has spoken. Wiesz co? Mam wrażenie, że ci na tych grupach facebookowych nie rozumiem angielskiego i myśleli, że tam coś nie wiem. Dobra, Sobel. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jako zwycięzca tego turnieju? Chciałbym pozdrowić Comrade Sowieta. O, Zajebiście. jak miło. Medyk, chciałbyś kogoś pozdrowić? Siostrę Comrade'a sobie. Ale... Ja pozdrawiam rodziców Comrade Sowieta. Trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. Twoje intencje zostaną przekazane, ale dopiero po twojej śmierci. Nie! I live, bitch. No, you didn't. Losowa runda, UFO przyjeżdża i cię zżera. Bardzo sama runda Comrade Sowiet wychodzi z nieba. No.